Siema, tu Wahacz. Czy warto kupić nową Mazdę CX-5? W przypadku poprzednich generacji tego modelu wielu klientów odpowiadało twierdząco, był to bestseller producenta. Teraz sprawdzona formuła zmieniła się, w niektórych obszarach bardziej, w niektórych mniej. Zapraszam na test tego samochodu w wariancie z napędem na przednią oś. Bryła nadwozia jest obszarem, gdzie ilość modyfikacji można ocenić dosyć niejednoznacznie. Wynika to z faktu, że ogólny pomysł na projekt pozostał w nowym CX-5 bez zmian, to znaczy wciąż mamy oparcie się o płynne ogólne linie i delikatniejsze przetłoczenia, połączone z bardziej wyrazistymi detalami. Całość wypada moim zdaniem teraz jednak ładniej niż wcześniej, zwłaszcza tył stał się bardziej elegancki, ale ogólnie można mówić tu o ewolucji, a nie rewolucji. Z kolei wyraźne zmiany zaszły w gabarytach samochodu, ponieważ o ile poprzednik miał 455 cm długości i 184 cm szerokości, tak nowe wcielenie to 469 cm długości i 186 cm szerokości, zatem mówimy o wyraźnym wzroście, który mógłby nawet skutkować powstaniem zupełnie nowego modelu w ofercie i nie byłoby to nic nadzwyczajnego. Mazda jednak postawiła na taki zabieg w ramach CX-5 i ocena tego zależy od indywidualnych potrzeb. Ja do jazdy dostałem najbogatszą wersję wyposażeniową nazwaną Homura, gdzie dostaje się 19-calowe felgi z ekskluzywnym dla niej czarnym wykończeniem. Również progi i zderzaki w dolnych partiach nadwozia są czarne i połyskujące, a nie matowe jak w pozostałych odmianach. We wnętrzu za to już w jednoznaczny sposób możemy mówić o większych zmianach, a wręcz trzęsieniu ziemi, ponieważ producent wyeliminował wyraźną część fizycznych elementów sterujących i ich funkcjonalność przeniósł do ekranu środkowego. Projekt stylistycznie zachował uporządkowany, oparty o poziome linie charakter, ale jednak zmiany w odbiorze są wyraźne. Wspominany wyświetlacz ma przekątną 12,9 cala w podstawowych wersjach oraz 15,6 w testowanym Homura. Mamy tutaj nowe oprogramowanie oparte o Androida, co oznacza chociażby obecność map Google, tak jak na smartfonie, czy też asystenta głosowego. Jest również możliwość instalacji aplikacji ze sklepu Play, więc jest to bardzo przyjemne udogodnienie. Na ekranie domowym jest możliwe dostrojenie kafelków, ale tych widgetów jest tutaj bardzo niewiele, więc właściwie ta kombinacja, która pokazuje, jest jedyną rozsądną. Mamy tutaj na dole także menu ze skrótami, albo są ustawienia podręczne, albo można się przełączyć łatwo do najważniejszych modułów. Ogólnie ten interfejs jest moim zdaniem przejrzyście zaprojektowany. Są także ustawienia bardziej zaawansowane. Tutaj te kategorie nadrzędne moim zdaniem mogłyby zostawać po lewej stronie. Nie musiała być aż tak duża grafika z tej prawej, no ale i tak nie stanowi problemów moim zdaniem obsługa tego systemu. Jest on rozsądnie zaprojektowany. Na ekranie głównym, poza możliwością zmiany widgetu na kalendarz, jest także opcja wyłączenia grafiki pojazdu, ale jeśli ona już jest, to dziwi mnie, czemu ma tak niską jakość. Widać tutaj postrzępione krawędzie i w ogóle w tak eksponowanym miejscu grafika zdecydowanie powinna mieć wyższą rozdzielczość. Wśród przycisków pod ekranem mamy także te odpowiadające za sterowanie klimatyzacją, ponieważ nowa CX-5 nie ma niestety fizycznego panelu. Dedykowane kontrolki ma temperatura oraz siła nawiewu. Aby dostroić inne rzeczy, można wysunąć sobie taki niewielki panel, albo można też odpalić menu klimatyzacji pełnoekranowo, ale zawiera ono takie same informacje jak ten mniejszy panel, więc nie jest to moim zdaniem specjalnie potrzebne. Ogólnie przyzwoicie jest zaprojektowane sterowanie systemem klimatyzacji tutaj. Nie zmienia to faktu, że jest to mniej wygodne niż w poprzedniej generacji. Idąc niżej pod ekran, poza awaryjnymi, mamy tutaj tylko przyciski do odparowywania szyb. Nie ma nawet jakiegoś pokrętła do sterowania głośnością. Nie ma też oczywiście pokrętła do obsługi systemu multimedialnego, taki jak było w poprzedniej generacji. Zdaję sobie sprawę, że przy kompletnie nowym systemie ciężko byłoby to utrzymać, ale jednak moim zdaniem trochę za bardzo Mazda ucięła te fizyczne elementy sterujące. Tutaj jakaś przestrzeń chociażby do obsługi multimediów dodatkowa, panel klimatyzacji, to mogłoby się znaleźć, bo jednak Mazda zawsze wyróżniało to bardziej takie tradycyjne podejście i był to wyróżnik zdecydowanie pozytywny. A teraz jest to kolejny samochód z obsługą opartą o duży tablet. Indywidualny styl zniknął także z zegarów. Kiedyś Mazda łączyła wyświetlacze z fizycznymi akcentami, np. obramówkami tarcz, a teraz mamy po prostu ekran, gdzie są trzy widoki, albo minimalistyczny, albo taki poświęcony asystentom bezpieczeństwa, oraz taki z komputerem podróżnym i wszystkie te najważniejsze informacje są podane w sposób przejrzysty, ale jak na już w pełni elektroniczne rozwiązanie, moim zdaniem mogłyby być większe możliwości personalizacji.
Przy tak niewielkiej funkcjonalności jeden przycisk odpowiadający za obsługę zegarów jest wystarczający. W jego sąsiedztwie mamy sterowanie telefonem oraz multimediami. Jest to przejrzyście rozmieszczone z jednym tylko moim zastrzeżeniem, że ten przycisk do pauzowania jest zbyt mało oddzielony od krzyżaka i czasami miałem tak, że chcąc zapauzować piosenkę, po prostu ją przez przypadek zmieniałem. Z prawej strony mamy dominację przycisków odpowiadających za asystentów bezpieczeństwa. Podoba mi się możliwość wyzwalania kamer bezpośrednio z kierownicy. Mamy tutaj także możliwość zmiany trybów jazdy. Są dwa, normal i sport. Uważam, że w samochodzie tego typu aż tyle miejsca na kierownicy na taki przełącznik nie było potrzebne. Za to bardzo przydaje się ten przycisk przy kierownicy, ponieważ dzięki niemu można łatwo wyłączyć asystenta prędkości ISA. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to z przodu mamy dwa porty USB w standardzie C ukryte w podłokietniku, ale jest ścieżka do wyprowadzenia kabli, więc nie jest to problematyczne. Jest także indukcyjna mata. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C. Wracając jeszcze na chwilę do przodu, to zaskoczył mnie to negatywnie fakt, że w górnych partiach drzwi oraz tutaj na podszybiu mamy twarde tworzywa. W poprzedniej generacji CX-5 we wszystkich górnych sekcjach było miękko. Teraz też jest miękko, ale tylko obszar przed pasażerem jest taki i tutaj mamy takie ostre łączenie tych dwóch materiałów. Na szczęście ten plastik nie ma jakiejś taniej faktury, nie błyszczy się przesadnie w słońcu, ale jednak pewna różnica jest na korzyść tego, więc szkoda, że Mazda na tym oszczędziła. Trochę niżej mamy bardzo przyjemnie prezentujące się wstawki skórzane w wersji Homura. Mogą być one albo ciemne, albo tak jak w egzemplarzu testowym jasne. Jeszcze niżej standardowo są twarde plastiki, nie wyróżniające się ani na plus, ani na minus swoją jakością. Podoba mi się fakt, że nie ma w tej kabinie fortepianowej czerni, tylko powierzchnie są matowe, łatwiej będzie można je utrzymać w dobrej kondycji. Mamy bardzo miękkie podłokietniki, więc pod tym kątem nie można się przyczepić. Kontynuację znanej od lat filozofii w CX-5 spotkać można za to pod maską, bo tam znaleźć się może na początek wyłącznie wolno ssąca benzyna 2,5 litra, generująca skromną jak na swoją pojemność moc 141 koni mechanicznych z możliwością wyboru napędu albo na przód, albo na obie osie. W późniejszym terminie do testowanego modelu trafić ma zwykła hybryda HEV, ale na chwilę obecną mamy w gamie tylko jedną przedstawioną przeze mnie jednostkę. Jest ona również zelektryfikowana, ale mamy do czynienia z miękką hybrydą 24V. Nie pozwala ona na podróżowanie wyłącznie w trybie elektrycznym, a pełni funkcję lekko wspomagającą dużą benzynę i na przykład puszczając gaz, nieraz samochód przełącza się na jałowe obroty i bardzo delikatnie wytraca wtedy prędkość, a po ponownym wciśnięciu prawego pedału znowu szybko wskakuje na wyższe. Nie da się układu miękkiej hybrydy wyłączyć, więc nie wiem jaka jest w tym procesie jego zasługa, czy może tak po prostu silnik spalinowy i skrzynie zostały zaprojektowane, no ale fakt zostaje, że reakcja zwróciła moją uwagę swoją szybkością i faktycznie może występować na samym początku pomoc skromniejszego, ale jednak obecnego układu elektrycznego. Poza tym sprawnie działa też wybudzanie na postoju z systemem start-stop i innych odczuwalnych z perspektywy kierowcy zasług miękkiej hybrydy nie zauważyłem. Jeśli chodzi o dynamikę, to samochód tak przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi samochodu podczas jazdy wypadają moim zdaniem lepiej niż można by się spodziewać patrząc na suche dane katalogowe. Na oko dałbym CX-5 jakieś okolice 160 koni, bo jak się punktowo wciśnie gaz, to całkiem nieźle się ona zbiera. Niemniej jednak cudów nie ma i mamy tutaj do czynienia z SUV-em przeznaczonym wyraźnie dla osób, które nie mają potrzeby ostrej jazdy, a chcą po prostu neutralnie i wygodnie dojechać do celu. Wtedy silnik testowanej Mazdy sprawdzał się ok i mogłem bezpiecznie wykonywać manewry, jakieś włączanie się do ruchu czy coś. Też skrzynia nie utrudnia tego zadania benzynie, ponieważ zwykły, 6-biegowy automat szybko robił redukcję i mocniej przyspieszając okolice 3000 obrotów łatwo można było uzyskać. W innych scenariuszach skrzynia też dawała radę, bo płynnie zmieniała biegi i tylko czasami podczas zwiększania prędkości, gdy bardziej wciskałem gaz, później odpuszczałem i później znowu mocniej wciskałem, lekko się gubiła, ale nie zwracało to mojej uwagi podczas normalnej jazdy i ogólnie do przekładni nie mam zastrzeżeń. Pochwalić muszę też kulturę pracy 2,5-litrowej benzyny, bo naprawdę przyjemnie ona brzmi.
Nie mamy tutaj żadnego sportowego układu wydechowego, no i też nie jest to poziom jakichś jednostek, np. o 6 cylindrach, ale większa pojemność przy 4 cylindrach w CX-5 też procentuje i mamy regularny dźwięk, nie wpadanie w wibracje, gdy akurat trafią się np. niższe obroty. Charakterystyka silnika sprawia jednak, że nieraz potrzebne będą te wyższe i wtedy dźwięk, chociaż wciąż dosyć neutralny, to będzie bardziej zwracał uwagę niż w przypadku silników z turbo i trzeba brać to pod uwagę. Z drugiej strony fakt, że benzyna 2,5 litra jest w CX-5 wolno ssąca i mało wysilona, może być postrzegany przez część osób jako zaleta. Takich propozycji wśród nowych samochodów już się praktycznie u konkurencji nie spotyka, więc pod tym kątem Mazda wciąż ma się czym wyróżnić. No i też płynne rozwijanie mocy przez silnik w CX-5 samo w sobie wypada ok pod kątem wrażeń. Jeśli chodzi o spalanie, to wiele zależy od sposobu operowania gazem. Duży silnik jest wrażliwy na częste przyspieszanie, nawet nie jakieś ostre, przez co w mieście potrzebował on około 10 litrów na 100 km. Płynniejsza jazda w trasie wyraźnie obniżała te rezultaty, bo na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał już okolice 6 litrów, a na ekspresówkach 7-7,5 litra. Na autostradach robi się około 9 litrów. Jak na Mazdę przystało, CX-5 dobrze się prowadzi. Mamy tutaj kontynuację podejścia z poprzedniej generacji z neutralnie zestrojonym pod kątem wygładzenia, ale dającym dobrą pewność prowadzenia układem kierowniczym. Nie jest to wiadomo poziom niższych modeli tego producenta, ale jak na SUV jest ok i widać dopracowanie mechanizmu. Testowany model ma też nastawione na komfort zawieszenie, nie jakoś bardzo i tutaj też chęć zachowania stabilności na zakrętach można odczuć, ale nierówności są całkiem dobrze zmiękczane i też cicho. Ogólnie po prostu przyjemnie i relaksująco się CX-5 jeździ, od takiego SUV-a więcej nie wymagam. Cennik testowanego modelu startuje w Polsce od 143 300 zł, co jest wyraźną obniżką względem poprzedniej generacji. W starym modelu, co prawda wyjściowa moc była większa, bo wynosiła 165 koni, ale generował ją mniejszy dwulitrowy silnik i połączony dodatkowo z manualem, a i tak jak popatrzyłem na przykład na cennik z 2024 roku, to taki zestaw kosztował od 157 900 zł. Wracając do aktualnych realiów, to obecnie CX-5 występuje wyłącznie z automatyczną skrzynią i za około 140 000 zł dostaje się już rozsądne moim zdaniem wyposażenie z asystentami bezpieczeństwa, kamerą cofania wraz z czujnikami parkowania albo dwustrefową klimatyzacją. Ogólnie można takie auto bezproblemowo użytkować, przy czym osobiście dopłaciłbym chociaż do drugiego od góry Centerline, bo wtedy dopłaca się co prawda sporo, 16 400 zł, ale dochodzi też sporo rzeczy, jak wyświetlacz przezierny, dostęp bezkluczykowy, samo ściemniające się lusterko wewnętrzne, podgrzewane fotele i lista jest dosyć długa i składa się czy to z większych, czy mniejszych elementów, które w takim dużym SUV-ie długoterminowo chciałbym jednak mieć. Później mamy Exclusive Line, gdzie dochodzą już częściowo bajery jak na przykład audio firmy Bose, ale i przydatne rzeczy jak chociażby kamery 360 stopni o dobrej swoją drogą jakości. W testowanym Homura mamy podobne podejście, bo miks skórzanej tapicerki z opcją wybrania jasnych skór, z wentylacją, elektryką foteli wraz z pamięcią, bez czego da się żyć, oraz matrycowych świateł LED czy elektryki klapy bagażnika, które są bardziej realnie przydatne. W klasycznym dla Mazdy stylu mamy tutaj cennik oparty o półki wyposażeniowe z minimalną ilością pojedynczych opcji do zamówienia. Dopłacić można za szklany dach 6000 zł i też akcesoria. Trochę szkoda, bo jakieś chociaż pojedyncze pakiety by nie zaszkodziły, ale na szczęście półki wyposażeniowe są ustalone w sposób rozsądny. I też taki rozsądny egzemplarz w wersji Centerline można mieć za 2010 zł miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 4-letnim wynajmie, zerowej wpłacie własnej i 20 000 km rocznie, a widzowie kanałów po wpisaniu wag do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty jest w opisie filmu. Jeśli chodzi o dekoracyjne oświetlenie wnętrza, to w testowanym aucie najbardziej zwracają uwagę wstawki na drzwiach. W ich przypadku jest możliwość modyfikacji kolorystyki. Mamy także zdecydowanie bardziej dyskretne oświetlenie przestrzeni na nogi oraz lampkę na podsufitce rzucającą blask na tunel środkowy. To kiepsko widać w kamerze, no ale gołym okiem trochę tak i tam mamy niezmiennie białe podświetlenie. Taki sam kolor jest obecny na przyciskach i przełącznikach, co buduje tutaj nawet pomimo tego, że można sobie trochę tą kolorystykę urozmaicić. Mocno neutralny nastrój, ale też czytelny, ponieważ wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego podświetlenia. Ogólnie do Mazdy takie podejście moim zdaniem pasuje. W przednich światłach nowej CX-5 mamy ewolucję motywu, który spotkać można było w poprzedniej generacji tego modelu po liftingu, czyli dosyć prostą, opartą o dwa paski na stronę, ale teraz wysmukloną.
Kierunkowskazy w bocznych lusterkach wyglądają tak. Z tyłu mamy podobne podejście jak z przodu i ten minimalizm się moim zdaniem tutaj sprawdza, bo pasuje do ogólnego wyglądu nadwozia tego samochodu, a zarówno z przodu jak i z tyłu mamy w testowanej Mazdzie ładne kształty LEDowych segmentów i pewien wyróżnik dla tej marki w postaci sposobu pracy kierunkowskazów, które ostro się zapalają i delikatniej wygaszają. Bardziej rozbudowane dekoracyjne oświetlenie kabiny, które pokazywałem, zarezerwowane jest dla wersji Homura i podobnie, przypomnę, z matrycowymi światłami LED. Ich zadaniem jest takie pionowe wycinanie fragmentów wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców i aby maksymalizować zarazem doświetlanie pozostałych obszarów drogi. Do precyzji ich działania nie mam zastrzeżeń, łatwo dostrzec można, że niezależnie wygaszanych stref jest całkiem sporo i jest to w zupełności wystarczająca ilość do prawidłowego funkcjonowania. Tak idealnie nie jest w kwestii wykrywania innych pojazdów, bo czasami wszystko było ok i świetlny tunel robiony był szybko, ale czasami, i zdarzało się to zbyt często, aby ten fakt zignorować, światło moim zdaniem o jakąś 1-2 sekundy spóźniały się z reakcją, nawet przy dosyć bliskim dystansie, na przykład w wyjeździe zza zakrętu. Nikt mi co prawda nie mrugał ostrzegawczo, bo czas zwłoki aż taki duży wtedy nie był, ale światła mogłyby być trochę bardziej zachowawczo zaprogramowane. No i też mogłyby wykrywać motocyklistów, bo kilku ich spotkałem po zmroku i przy pojedynczym źródle światła jakiekolwiek wycinanie ani razu nie miało miejsca, musiałem ręcznie wyłączać drogowe. Wracając do zalet matrycowych LEDów w CX-5, oferują one naprawdę dobrą moc świecenia, ale oprogramowanie wymaga w nich moim zdaniem poprawy. Na tylnej kanapie, po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni, nad głową też jest dobrze, nawet przy obecności okna dachowego, ponieważ moja głowa ląduje w naturalnym ułożeniu tutaj i od podsufitki dzieli mi jeszcze taki margines. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w dużym stopniu wystający. Tylna kanapa została wyposażona w rozkładany podłokietnik oraz ma drzwi otwierane niemal pod kątem prostym. Bagażnik nowej CX-5 ma 583 litry pojemności z niskim progiem załadunkowym, dużym otworem, a także regularnymi kształtami. Po bokach w kufrze z obu stron mamy kieszenie w nadkolach. Z prawej strony jest także tutaj złącze 12V. Z obu stron są także dźwigienki, dzięki którym można w łatwy sposób złożyć oparcia tylnej kanapy pod podłogą. Można sobie zamówić taką akcesoryjną gumową matę, ale jeśli już się tą gumową matę uniesie i to już właściwą podłogę, to mamy jeszcze dodatkową przestrzeń. Część z niej w bogatszych odmianach zajmuje system audio. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 2019 litrów. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę bez uskoku. Podsumowując, nowa Mazda CX-5 w większości obszarów pozostała tym samochodem, który klienci tak bardzo polubili w minionych latach, tylko trochę odświeżonym i jest to moim zdaniem ok, bo ta formuła wciąż się sprawdza. Jedynym wyraźnie zmienionym miejscem jest sposób sterowania i na to polecam zwrócić uwagę myśląc o tym aucie, bo jeśli ktoś miał na przykład starą CX-5, to tutaj znajdzie zupełnie inne podejście. Bardziej nastawione na doświadczenie niczym z obsługi smartfona i mające swoje zalety trzeba przyznać, bo system z integracją z usługami Google jest udany, ale jednak wymuszające zmiany nawyków i ogólnie uważam, że poprzednia generacja była przyjaźniejszym modelem w obsłudze. Szkoda, że Mazda poszła tą drogą, no ale takie mamy czasy. To co ważne, CX-5 pozostała ogólnie po prostu dobrym samochodem, który jest teraz przy okazji lepiej wyceniony. I to wszystko, co przygotowałem o CX-5. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!